Tu się żyje jak w Polsce 50 lat temu, no może 30. Gdybym miał coś przywieźć z Boliwii, to najchętniej bym przywiózł tą Toyotę. Boliwia jest najbardziej, jeszcze powiedzmy, że dzikim, ale też dziewiczym terenem w całej Ameryce Południowej. Jak zawsze w Boliwii turyści drożej o 50%. To jest największy na świecie ilość odcisków dinozaurów. Proszę bardzo, jak pięknie widać, spektakularnie, widzicie? I w prawo i do góry zapierdzielają. Cześć, nazywam się Łukasz Kasztelan i witam na kanale Przybij Piątaka na końcu świata. Możesz tutaj zobaczyć, jak wygląda życie, ekonomia, zabytki, cuda natury w innych krajach. Naszym celem jest zrobić podróż dookoła świata. Jeśli jesteś zainteresowany poznaniem świata, biznesem, ekonomią, gastronomią, wbijaj na kanał. Zaczynamy zwiedzanie Sucre. Jest to jedna z dwóch stolic, gdzie znajduje się władza sądownicza. Jest tutaj Sąd Najwyższy. Zostało przeniesiona jakby stolica z władzą wykonawczą trochę ponad 100 lat temu, w 1899 bodajże. I od tego czasu Sucre jest jakby drugą stolicą konstytucyjną. Strasznie głośno. Sucre ma ponad 300 000 mieszkańców, no i jest na światowej liście dziedzictwa UNESCO. I nie ma się co dziwić, bo centrum jest naprawdę bardzo ładne. Jesteśmy w Muzeum Narodowym i zobaczcie, jak zawsze w Boliwii turyści drożej o 50%. Muzeum, a właściwie miejsce, gdzie podpisano akt niepodległości kiedyś Peru Górnego, bodajże to się nazywało, a aktualnie po prostu Boliwii. Kiedyś po prostu Boliwia miała nazwę Peru Górnego bodajże, a teraz zrobiono tu Muzeum Narodowe. Witamy serdecznie. Jesteśmy w muzeum. Sobie tu oglądamy rzeczy. Kopia traktatu wolnościowego. Boliwia odzyskała ten akt niepodległości, uzyskała go w 1825 roku, czyli jakieś 200 lat temu. Na początku to była, tak jak wam już mówiłem, Peru Wysokie, tak się nazywało. Potem się nazywało Republika Boliviar, a nazywała się tak po tym władcy, który jest na pierwszym planie za mną. Natomiast Sucre było pierwszą stolicą, a potem nazywało się to inaczej, dlatego że jest to też jakby stolica tego departamentu, czyli tego województwa. I miejscowość nazwę Sucre dopiero ma po pierwszym władcy, który był tutaj w Sucre, pierwszym prezydencie oficjalnym. Od tamtej pory dopiero się nazywa Sucre i aktualnie nadal jest stolicą, tylko dzięki temu, że został tu sąd, czyli Sąd Najwyższy, czyli władza sądownicza. No i tyle. Akt niepodległości miał 8 stron i tutaj widać tak naprawdę jakąś kopię, taką rekonstrukcję na matrycach. Co wam jeszcze chciałbym powiedzieć, jest dla mnie to akurat dziwne trochę i ciekawe, że Sucre, mimo że jest stolicą, to jest dopiero 6. wielkościowo miasto w Boliwii. Pierwsze jest oczywiście La Paz, no i potem jest jeszcze kilka. Kojarzycie Breaking Bad? Salamanca. Prezydenci tutaj są ustawieni chronologicznie. I były dwie kobiety prezydentami Boliwii. Niestety nie wiem czemu, bo nie byłem w stanie tego zrozumieć. Obrazu jednej z nich nie ma, jest tylko jedna. Z tego co zrozumiałem, to tą drugą była żona jednego z prezydentów. I że chyba on zmarł i ona wskoczyła. I dlatego nie ma jej zdjęcia, ale nie traktujcie tego jako pewnik. Ona na pewno była pełnoprawnym prezydentem, a ta druga nie wiem, ale były dwie kobiety prezydentem. Zanim przejdziemy do dalszej części odcinka, tylko szybkie zaproszenie. Zapraszam do wszystkich lokali Przybij Piątaka w całej Polsce. Aktualnie mieścimy się tylko we Wrocławiu i w Lubinie, ale pracujemy nad rozwojem tej sieci, dlatego zapraszam do naszych lokali. Świetna oferta, świetne menu, wszystko znajdziesz na przybijpiątaka.pl i również zapraszam do wzięcia franczyzy Przybij Piątaka. Jeżeli chcesz mieć swój biznes i swój lokal gastronomiczny, będziesz go wtedy prowadził razem ze mną. Zapraszam. Klaudia, już wiem, kim jesteś. Siedzisz na ławce. Tak, tutaj siedzą chamy. I Klaudia w tym jest.
Niby fajnie, że ci postawią pomnik, tylko potem gołębie na ciebie sserają. Wczoraj oglądaliśmy Kevin Sam w Nowym Jorku i tam też trzeba było rzucić, żeby gołębie jadły, no więc tak zrobiliśmy. Ciekawe jest, że ludzie, jeśli robią elewację, to często tylko od przodu i tu już z boku nie. I tak jest w większości miast boliwijskich. No i raczej nawet nie malują tych ścian z cegieł, tylko takie zostawiają. Piękne sukre. Boliwia jest najbardziej, jeszcze powiedzmy, że dzikim, ale też dziewiczym terenem w całej Ameryce Południowej. Mianowicie jest tutaj najwięcej rdzennej ludności z całej Ameryki Południowej, ze wszystkich krajów. Oprócz tego tutejsi ludzie żyją najbardziej zgodnie z tradycjami i życiem swoich przodków. A oprócz tego wam powiem, że bodajże jest tutaj niecałe 3% całej flory światowej i fauny, natomiast jest tutaj też ponad 3% z całych lasów światowych. I wyobraźcie sobie, że występuje tutaj bodajże 40 kilka procent gatunków zwierząt z całego świata, co jest mega wow. Na przykład występuje tutaj jedyny niedźwiedź w całej Ameryce Południowej, jakiś okularnik taki nie za duży, mały to jest niedźwiedź, ale generalnie wszędzie one już wyginęły oprócz Boliwii. No i ogólnie jest Boliwia taka najbardziej dzika, najbardziej niesamowita, najbardziej dziewicza. Jest naprawdę cudownym krajem. Ale kręte schody. Ja pierdziu. Wejść było łatwiej, bo wystarczyło się schylić. Przyjechaliśmy tutaj, bo było to zaznaczone jako jakby miejsce do zwiedzania, ale właściwie tak za dużo informacji tutaj nie ma i tylko doczytaliśmy, że to była rezydencja takiej zamożnej rodziny Guerrero, czyli tak się też nazywa ten zamek po prostu. No i można tutaj przyjechać i po prostu zwiedzać za darmo. Muzeum Sztuki jest 8 sal, z czego każda dotyczy czegoś innego i pierwsza dotyczy tekstyliów i sztuki tekstylnej. To jest ciekawe, bo każdy prowizor ma inną nazwę. Jak widzicie, sala druga, muzyka i taniec. To już jest coś, co mi się dużo bardziej podoba. Jest nawet jakaś prowizoryczna gitara. No głównie to będą rzeczy dente, że tak to nazwę, czyli rogi, flety, gdzieś gdzie się dmucha i coś, co można wyrzeźbić. No gitarę tutaj zrobili o dziwo, jestem zaskoczony, ale pozytywnie. No i bębny oczywiście ze skór zwierząt i jakiegoś kawałka drewna, prawda? No i oczywiście pięknie, kolorowo, kwieciście. Co jest też ciekawe, że dużo osób gdzieś na straganach używa takich właśnie jeszcze narzędzi tego typu, wiecie? A kupiłem kapelusz, jak widzicie, ale żeby nie było, nie made in China, tylko made in Bolivia. Japonki. Beka co? Być czy nie być? Oto jest pytanie. Jest to kościół San Felipe Neri, czyli świętego Felipe Neri. No i niestety jest zamknięty, ale jest spektakularny, dlatego warto go pokazać. To jest taki naprawdę ładny klasyk, słuchajcie, Toyotka. Nie wiem jaki model, ale naprawdę jest tu bardzo czyściutko i taki ładnie zachowany jest ta Toyota, naprawdę. Gdybym miał coś przywieźć z Boliwii, to najchętniej bym przywiózł tą Toyotę.
muszę wam powiedzieć, że ta sceneria tutaj mi się mega kojarzy z Ojcem Chrzestnym, jak rozmawiał z papieżem właśnie w bardzo podobnym korytarzu, z bardzo podobnym dziedzińcem. No, dla mnie prawie identyko takie. Dla ciekawości wam powiem, że ten kościół jest otwarty dopiero od 2020 po bardzo długiej przerwie i wszystko co tutaj jest oryginalne. To złoto, te obrazy, to jest wszystko tak jak zbudowane było tam w tym mi się wydaje, że w 1700 w którymś zbudowano ten kościół i od tamtej pory to wszystko co tutaj jest oryginalne. 100 lat było to nieczynne, no. Bardzo blisko centrum jest też taki przemiły park, gdzie jest wiele atrakcji. Można na przykład popływać rowerkiem, można poskakać na dmuchańca, można pojeździć jakimiś elektrycznymi takimi autkami dla dzieci. Jest też taki markecik, można tutaj zjeść i pizzę, i grilla, i jakieś chipsiki, także przemiłe miejsce, przemiłe miejsce. Połóż się, dawaj! Ja wiesz! Jak było? 3. Ceny są po prostu gdzieś tak przez 3 można je podzielić. Dlaczego ja wam nie nagrałem także w markecie, wam pokazałem ceny wszystkiego? Bo tu nie ma marketów. Tu się żyje jak w Polsce 50 lat temu, no może 30. Ze względu na to, że tak, marketów nie ma, wszystko na jakichś targach, straganach. No to nie jest tak, że sobie pójdziesz i kupisz sobie pomidorki, sherry i sałatę lodową. Nie, kupisz sałatę taką jak babka miała w ogródku i po prostu dała radę zerwać i przynieść na targ. Gruszeczki często jesz te dzikie, małe, bo takie najczęściej rosną. Wiśnie masz też takie dzikie, śmieszne, malutkie, ale są bardziej słodkie, pyszne. Limonki często są takie malutkie. Mango są często takie są czasem te większe, ale często są też robaczywe, no bo to jest po prostu to co z ogródka. I tyle, nie? Mogliście to częściowo zauważyć, dlatego że jak wam pokazuję jakieś tam dania, posiłki, no to widzicie, że to jest mniej więcej 3 razy tańsze. Wyjątkami są rzeczy eksportowane, czyli Snickers będzie droższy niż w Polsce. No i to by było chyba na tyle. Dalej jesteśmy w miejscowości Sucre, natomiast już tak na obrzeżach. Jesteśmy w miejscu, z którego słynie Sucre w bardzo dużym stopniu, mianowicie ze śladów dinozaurów. Sucre bardzo gorąco polecamy, ze względu na to, że można się pięknie, tanio obkupić, ze względu na to, że Sucre jest magiczne, jest położone dużo niżej niż inne miasta, przez to też samopoczucie jest lepsze. Klaudia na przykład ma piękne poncho, zobaczcie. Z alpaki. Słuchajcie, poncho z alpaki, prawdziwe, boliwijskie, kosztowało nas ze 60 zł, nie? A, 80 boliwianów, to przepraszam, to kosztowało 45 zł. Klaudia mówi, że to już są te ślady, ale ja w to nie wierzę. Idziemy posłuchać jakiegoś przewodnika, będzie bardziej na pewniaka. Także chodźcie oglądać dinozaury. Swoją drogą zobaczcie, jakie tu są widoki. Dzień dobry bardzo. Jesteśmy w muzeum w dinozaurach. Klaudia, jak to się mówi? Ciebie się pytam, no nie wiem, ceratopsian to po angielsku, ale Jakaś cerata, no. Ceratoptozaur? Daje do myślenia, co? Że taki wielki był skurczybyk. Zobaczcie. Takie podobne do aktualnych, ale to jest ciekawe, bo to jest bardzo podobne do aktualnych zwierząt. No i żółw tutaj tak naprawdę, a to dinozaur. A teraz chodźcie, pójdziemy razem po tym wielkim dinozaurem. O! Titanozaur. Idziemy pod nim. Wow! A tutaj się ogląda ślady. Ja już wam zaraz wszystko przybliżę. Tutaj są jedne dinozaury. O. I proszę bardzo, i tutaj widać, pięknie widać. Dobra, idziemy dalej. Tutaj są też takie śmieszne, małe. O, widać. Proszę bardzo, jak pięknie widać, spektakularnie, widzicie?
i w prawo i do góry zapierdzielają. Jak ładnie tutaj widać, proszę zobaczyć. Słuchajcie, to nie koniec, bo jeszcze wam dalej pokażę. Ja wam jeszcze pokażę kilka. Tam gdzie Klaudia stoi, ale ta moja żona ładna, zobaczcie. Żonko, piękna moja, pomachaj tutaj ludziom. Widzom naszym najdroższym, wspaniałym. Teraz oglądamy jeszcze dwa wielkie, takie naprawdę ładne ślady. Tutaj. Proszę zobaczyć, jakie dinozaury chodziły. Bo tutaj jest największy na świecie ilość odcisków dinozaurów. Tutaj jest 8 gatunków tych dinozaurów, a rekordem jest 500 metrów, nie, sorry, prawie 600 metrów odcisków teropodów. Czyli to jest taka ścieżka 581 dokładnie metrów, gdzie teropody odcisnęły. To jest rekord świata w ogóle. Też trzeba dodać, że to są z późnej kredy te odciski. Czyli 68 milionów lat posiadają. Nieźle, nie? Nieźle. Czad. A ja nadal się jaram, że mam taki piękny kapelusz i taką piękną żonę w takim pięknym poncho. Chciałem powiedzieć, że nie tylko ja mam piękny kapelusz, ale mój syn Julian też ma równie piękny. I teraz wam pokazuję coś, po co ludzie tutaj przyjeżdżają, oprócz zobaczenia śladów. Mianowicie ten oto prawdziwy, złożony szkielet. Póki jeszcze miał skórę, wyglądał tak. Zauważcie, jak ma śmiesznie małe rączki. I widać je tutaj. I co to? Dupa. No, muszę przyznać, że ciekawe stworzenia. Wykopałem dinozaura. Ale dinozaury super. W tym wirtualnym filmie było fajnie pokazane właśnie to, że ta góra była płaska. Tam sobie chodziły dinozaury, nam pokazywali, jakbyśmy sami spacerowali pomiędzy nimi. I na koniec ta góra właśnie, bo to był płaski teren i fajnie było pokazane, jak ona się wypiętrzyła, dlaczego ta ściana jest pionowa. To nie znaczy, że te dinozaury chodziły w pionie, to kiedyś był po prostu poziom i się wypiętrzyło tak pięknie. No i tyle, no i fajnie. Natomiast specjalnie tu jechać po to nie. Prędzej, żeby zwiedzić Sucre. To można specjalnie, bo jest przesympatyczne miasto. Lecimy dalej. Ciao! Że jak kiedyś szłam do 5 LO w Legnicy, bo tam uczęszczałam do liceum, to mnie kiedyś ptak osrał. Tak, tutaj strasznie. I wtedy sobie pomyślałam, ale będę miała wielkie szczęście. I tak, mam takie wielkie szczęście, bo kasztan jest moim mężem.